dzieciństwo się kojarzy z rodzicami przede wszystkim, prawda? Więc jedyne portrety, które mógłbym naszkicować, w paru słowach powiedzieć, to są portrety rodziców, ewentualnie ciotki jeszcze, siostry matki. No, siostry ojca też, uświadomiłem sobie, chociaż za granicą już mieszkała. Ojca po raz pierwszy zobaczyłem po powojennej przerwie, to jak przyjechał do Mińska, o tym już mówiłem. Przyjechał do Mińska, z białym koniem mi się kojarzył i tam był jakiś biały koń. Miał taką bardzo ascetyczną, surową twarz. Nie był człowiekiem wysokim, szczupłym do końca życia. Miał taki dość surowy charakter. Znaczy, odnoszę wrażenie, że ludzie za nim chyba nie przypadali, jego współpracownicy, po różnych sygnałach. Był bardzo dzielnym, bardzo odważnym człowiekiem, co wyszło zwłaszcza no, w czasie wojny, getto, później partyzantka. I rzecz ciekawa, później jak spotykałem jego znajomi, to przeważnie to byli znajomi z tego okresu. To znaczy z wcześniejszego okresu jego komunistycznego zaangażowania w podziemiu w Polsce, czy w Rosji, 10 lat spędzone w Związku Sowieckim. Spotykałem niewielu ludzi, pewne nazwiska coś mi mówiły. To było zresztą jego obsesją. Napisał sporo książek jeszcze w Izraelu, napisał 3 takie autobiograficzne książki. I miał obsesję, ale nie był w stanie już jej zrealizować, tego projektu, żeby napisać o przyjaciołach, którzy nie żyją i zapomnieni. I to byli przede wszystkim przyjaciele jego z czasów Związku Radzieckiego, z czasów wojny. I tego już nie zrobił. Był twardym człowiekiem. Stosunek do życia prywatnego, do rodzinnego był, powiedzmy, średnio zaangażowany był w to życie. Był bardzo nieobecny, to znaczy to utożsamiałem z jego pracą, ale nie wykluczam, że to była nie tylko praca. Też jakieś takie aluzje z innych ludzi, często po fakcie. Tak. To jest, powiedzmy, taki portret osobisty. Ja już o tym mówiłem, że ja miałem do niego ambiwalentny stosunek. Z jednej strony on był twardym człowiekiem, momentami brutalnym. Zresztą to się przejawiało w żadnym wypadku nie w jakiejś przemocy fizycznej i też chyba nie zdarzało się, pamiętam jeden wypadek, słowa, które raniły, prawda? Natomiast w milczeniu, to znaczy on potrafił tygodniami milczeć. Był w domu i nie odzywał się zupełnie. I to było bardzo opresywny typ milczenia, prawda?